Siemanko, dzisiaj pokażę Wam i przetestuję mikrofony od firmy Boya BY-XM6S2. Jest też zestaw S1, ale o tym, czym się różnią, już za chwilę. Zaczynamy! Zanim zaczniemy, wspomnę jeszcze, że ten zestaw mikrofonów dostałem do testów od firmy Boya, natomiast nie jest to żadna opłacana recenzja i nie widzieli tego filmu przed publikacją. Boya BY-XM6S2 to zestaw mikrofonów bezprzewodowych składający się z dwóch nadajników i jednego odbiornika. Właśnie tym się różni ten zestaw od zestawu z końcówką S1, że tam w zestawie otrzymujemy tylko jeden odbiornik i jeden nadajnik. Zestaw mikrofonów od firmy Boya zdecydowanie przypadnie do gustu osobom, które za dosyć niewielkie pieniądze chcą poprawić jakość audio w swoich nagraniach na YouTube bądź inne social media. Zdecydowanie takie bezprzewodowe rozwiązanie będzie też korzystne dla osób, które tworzą content, w którym muszą być mobilne, czyli dla osób, które gotują, bądź które ćwiczą i tym podobne. Zawartość pudełka od Boyi jest dosyć bogata i w zestawie otrzymujemy dwa nadajniki, czyli dwa mikrofony i jeden odbiornik. Otrzymujemy dwa mikrofony krawatowe razem z klipsami i gąbkami do wygłuszania wiatru i tak dalej. Otrzymujemy też dwa przewody do podłączenia odbiornika, jeden do aparatów i kamer, drugi do telefonów i tabletów. Otrzymujemy też trzy przewody do ładowania USB-C, dwa futerka, które przypinamy na mikrofony po to, żeby eliminować szum wiatru, czyli takie mini deadcaty. I otrzymujemy jeszcze alas skórzany, pokrowiec, torbę do przenoszenia całego zestawu. Za chwilę powiem trochę więcej o samych urządzeniach, natomiast zważając na całą zawartość tego pudełka, pewnie zastanawiacie się, ile to wszystko kosztuje. No więc zestaw S2 obecnie kosztuje około 1100 zł, natomiast zestaw tylko z jednym mikrofonem, czyli BY-XM6S1, można dorwać za około 600 zł. Linki do najkorzystniejszych aukcji zostawiam w opisie filmu. Co do wykonania samych urządzeń, moim zdaniem jest bardzo dobrze. Co prawda są wykonane z plastiku, natomiast ten plastik nie wydaje się jakimś takim tanim tworzywem, tylko dobrej jakości plastikiem, z którym nie wstyd się pokazać na planie. Do tego urządzenie każde z nich posiada po 3 przyciski, dwa do zmniejszania i zwiększenia głośności i jeden do włączania, wyłączania bądź wyciszania całego urządzenia. Urządzenia mają wbudowane wyświetlacze i nie wiem, czy dobrze to zobaczycie. Są to wyświetlacze OLED. W takich warunkach jak tutaj, czyli w studio, są dosyć dobrze widoczne, natomiast troszkę gorzej jest, gdy mamy pełne słońce. Nie jest tak, że nic nie widać, no ale musimy się trochę bardziej przyglądać, jeśli chcemy pozmieniać jakiekolwiek ustawienia. Co do zmiany ustawień i tego, jakie najlepsze ustawienia używać do nagrywania, opowiem Wam w kolejnym filmie, także zachęcam do subskrypcji kanału, aby go nie przegapić. W kwestii konstrukcji, no to każde urządzenie posiada wejście do ładowania USB typu C. Super, że już nie jest to micro USB. Dodatkowo każde urządzenie posiada klips. W mikrofonach czy nadajnikach możemy tym klipsem przypiąć je do ubrania, natomiast tym klipsem w odbiorniku to możemy go wsunąć bez problemu w zimną stopkę i tak urządzenie będzie się trzymało bezproblemowo na naszej kamerze. Co do czasu pracy, Boya deklaruje tutaj, że zestaw będzie działał nam około 7 godzin non-stop. Mi osobiście udało się jeden mikrofon używać przez 6,5 godziny około, więc moim zdaniem to dobry wynik, chociaż na zewnątrz było wtedy dosyć chłodno. Myślę, że to też jakoś wpłynęło trochę na ten czas pracy. Jeśli chodzi o zasięg, no to tutaj Boya deklaruje nam 100 metrów zasięgu w dobrych warunkach. W dobrych warunkach, nie wiem co znaczy dobre warunki, pewnie bez jakichś zakłóceń większych, ale to zaraz sprawdzę, zobaczycie zaraz test. Tak sobie pomyślałem, że Boya tutaj deklaruje 7 godzin czasu pracy, natomiast w odbiorniku mamy dwa wyjścia. Jedno mamy wyjście, tutaj Wam pokażę, jedno wyjście mamy line out, czyli do mikrofonu, znaczy do kamery, natomiast tutaj mamy drugie wyjście, wyjście słuchawkowe,
do odsłuchu sygnału, jaki dociera do odbiornika od mikrofonu. Podejrzewam, że gdybyśmy podpięli tutaj jeszcze słuchawki odsłuchowe, to ten czas pracy będzie zdecydowanie krótszy. Zanim pokażę Wam test w plenerze, najpierw możecie usłyszeć ten mikrofon, jak brzmi w dosyć niewielkim pomieszczeniu. Tutaj mam przypięty nadajnik, mikrofon na kołnierzu, no i tak właśnie brzmi. Dlaczego tutaj przypiąłem nadajnik i dlaczego czasami mówię nadajnik, a czasami mikrofon? Niech sobie to złapię. O. Tutaj mam mikrofon, nadajnik, który od góry ma oprócz wejścia na mikrofon krawatowy, ma też wbudowany swój własny mikrofon. To powoduje, że możemy właśnie w taki sposób szybko sobie przypiąć ten mikrofon na kołnierzu, w kieszeni, bluzy, marynarki, czegokolwiek i możemy nagrywać swój film, wywiad bądź cokolwiek tam chcemy. Natomiast to wejście na mikrofon krawatowy, które są w zestawie de facto, czyli dostajemy, tak jak mówiłem, 2 mikrofony krawatowe w zestawie. Możemy sobie podpiąć. Uwaga teraz, jak będzie przebicie, to przytnę. I teraz możemy sobie przypiąć mikrofon krawatowy, możemy go schować pod koszulką, pod marynarką, pod koszulą. Wygląda to wiele ładniej, schludniej. A jak brzmi, no to Wy już musicie ocenić sami. To jest przykład, test mikrofonu w dosyć niewielkim pomieszczeniu, mikrofonu krawatowego podpiętego pod nadajnik od zestawu Boya. Lecimy teraz w plener. Teraz przeprowadzimy test zasięgu. Boya deklaruje, że te mikrofony będą bardzo dobrze działać na dystansie do 100 metrów, ale dobrze wiemy, że nagrywanie w takim dystansie nie ma najmniejszego sensu. Natomiast mówi nam to o tym, że nagrywając na 20 bądź 30 metrów, to sygnał z tych urządzeń, czyli z nadajnika i odbiornika, będzie bardzo stabilny, no i nie powinno być najmniejszych problemów. Ja się teraz przejdę w tamtą stronę. 100 metrów tutaj nie ma. Myślę, że nie będzie sensu, żebym przechodził te 100 metrów. Natomiast przejdę się jakieś 60-70 może z nadajnikiem przypiętym w tym miejscu, ale będę odwrócony też czasami tyłem, tak abyście zobaczyli, jak ciało wpływa na sygnał z nadajnika. No to zaczynamy. Tutaj jest mniej więcej jakieś, niech będzie, tu jest jakieś mniej więcej 5 metrów i myślę, że na tym dystansie nie ma najmniejszego problemu. Natomiast przejdę się dalej na jakieś 10. Jestem już na jakichś 10 metrach i myślę, że też nie powinniście mieć najmniejszego problemu z tym, żeby mnie usłyszeć z tego mikrofonu. Będę szedł dalej i będę do Was mówił. Jeśli będzie przerywać sygnał, no to na pewno to usłyszycie. Przejdę jakieś kolejne 10 metrów. Myślę, że już jestem na jakichś 20, nawet więcej, ponad 20 metrach. I dalej powinniście mnie słyszeć bez najmniejszego problemu. Przypominam, że ten nadajnik mam przypięty z przodu, przed sobą, pod swoją brodą. I teraz się odwracam do Was. Jak mnie słyszycie? To jest test mikrofonu Boya. I idziemy dalej. Idziemy dalej. Idę cały czas do Was mówię, tak abyście słyszeli cokolwiek. Czy ten mikrofon dobrze zbiera dalej dźwięk, czy dalej przesyła dobrze dźwięk sygnał przesyła dobrze do odbiornika. Odwracam się teraz do Was. No i ciekawy jestem. Myślę, że już przeszedłem jakieś 50 metrów, może 60. Ja myślę, że z 50 bardziej. Odwrócę się teraz dookoła, tak abyście jeszcze mogli zobaczyć, czy traci ten nadajnik sygnał. Myślę, że dalej nie ma sensu iść, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, nagrywanie z dalszej odległości takim urządzeniem, takim mikrofonem, no to mija się już jakby z celem. Raczej będziemy go stosować do nagrywania z bliska, do vlogowania, do przeprowadzania wywiadów w tym zestawie, który ma 2 nadajniki, 2 mikrofony de facto. Mam tutaj też założony deadcat na tym mikrofonie. Troszkę wieje, więc ciekawe, czy słyszycie, że wieje. Bardziej będziecie słyszeć po liściach, które szeleszczą. Więc tak wypada test zasięgu.
po teście zasięgu już wiecie, jak ten mikrofon brzmi z tym mikrofonem wbudowanym. Natomiast teraz podpiąłem mikrofon krawatowy z zestawu, tak żebyście usłyszeli mniej więcej, czy jest jakaś różnica w tym, jak ten mikrofon zbiera dźwięk w plenerze, gdzie trochę jest szumu od wiatru, gdzie trochę aut jeździ w niedalekiej odległości. To jest próba mikrofonu krawatowego Boya, podpiętego do nadajnika, który jest schowany w mojej kieszeni. No i ciekawy jestem sam, czy słychać jakąś różnicę. Podsumowując, no moim zdaniem zestaw jest bardzo fajny, choć ma jeden minus, o którym za chwilkę powiem. Z plusów, no to w cenie pojedynczego zestawu konkurencji tutaj mamy 2 nadajniki, mikrofony plus odbiornik, do tego 2 mikrofony krawatowe, przewody do ładowania, etui do przenoszenia, także bardzo bogaty zestaw. Jakościowo, no to sami słyszeliście i sami musicie ocenić. Ja za Was tego nie zrobię. Jeśli chodzi o minusy, no z minusów największym minusem jest to, że wszystkie te urządzenia trzeba ładować pojedynczo. I to jest niestety duży minus, więc albo macie 3 osobne ładowarki, albo jedną, która ma 3 wyjścia. Natomiast możecie tu zauważyć na tych urządzeniach, że z tyłu są takie piny, 3 piny i każda część zestawu takie coś posiada. Widziałem na zdjęciach w internecie, że jest dostępny zestaw z etui do ładowania, czyli z takim plastikowym case'em, który zamykamy. Nadajniki i odbiornik kładziemy w odpowiednie miejsca w tym case'ie, zamykamy, podpinamy jednym przewodem i wszystko się ładuje tylko jednym przewodem, więc to jest super. Natomiast minusem jest to, że nie jest to ogólnie dostępne, ani nie można na razie tego nigdzie dokupić. Jeśli będzie to w sprzedaży, no to ten zestaw będzie super rozwiązaniem, bardzo kompaktowym i mega przemyślanym do nagrań w plenerze, czyli wracamy z nagrań, wpinamy do ładowania i tak samo później wypinamy, lecimy na set. Jeśli macie dodatkowe pytania, to jak zawsze piszcie w komentarzach poniżej. Ja ze swojej strony będę wdzięczny za każdą łapkę w górę. I pamiętajcie, że linki do wszystkiego macie w opisie do tego filmu. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.